Samochód został kupiony w lipcu 2025 roku przy przebiegu około 71,5 tysiąca kilometrów. To egzemplarz z polskiego salonu od pierwszego właściciela, co zawsze jest dodatkowym atutem przy analizie historii serwisowej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Volkswagenem Passatem B8 z silnikiem 2.0 TSI. I od razu mamy tutaj kilka ciekawych elementów, bo po pierwsze mówimy o jednostce, która seryjnie rozwijała 220 koni mechanicznych i 350 Nm, a po drugie właściciel zdążył już przeprowadzić kilka własnych eksperymentów związanych zarówno z obsługą serwisową, jak i późniejszą modyfikacją silnika. To również ciekawy moment na wykonanie badań, ponieważ próbka została pobrana tuż przed zmianą strategii eksploatacji. Przez większość swojego życia na tym oleju silnik pracował jeszcze w seryjnej konfiguracji, natomiast pod koniec interwału samochód przeszedł modyfikację Stage 1 i osiągnął około 312 koni mechanicznych oraz 430 Nm. Olej po chip tuningu przepracował około 700 km, więc będziemy mogli zobaczyć, czy pozostawiło to już jakiś ślad w badaniach. Przesyłka została bardzo dobrze opisana, a właściciel szczegółowo przedstawił historię zarówno samochodu, jak i samego oleju. Po zakupie auta praktycznie od razu wykonano wymianę oleju. Jak napisał Mateusz, przed wymianą dobrze rozgrzałem silnik i przed samą wymianą wlałem całą puszkę płukanki i zostawiłem pracujące auto na około 20 minut na biegu jałowym. Po płukance do silnika trafił Mobil One FS 0W40, a dodatkowo został zastosowany dodatek do oleju. Już sam ten zestaw sprawia, że interpretacja wyników może być bardzo wymagająca. Samochód został kupiony w lipcu 2025 roku przy przebiegu około 71,5 tysiąca kilometrów. To egzemplarz z polskiego salonu od pierwszego właściciela, co zawsze jest dodatkowym atutem przy analizie historii serwisowej. Bardzo ciekawie wygląda również sposób użytkowania auta. Mateusz opisuje go bardzo konkretnie. 2 razy w tygodniu pokonuję trasę około 50 km drogą ekspresową z prędkościami zazwyczaj 100 do 140 km na godzinę, a przez pozostały czas stoi na parkingu pod przysłowiową chmurką. Do tego dochodzą okazjonalne przejazdy po Warszawie oraz dłuższe weekendowe wycieczki, często przekraczające 200 km. Jednocześnie właściciel nie ukrywa, że samochód nie ma łatwego życia. Auto zapewnia fajne osiągi i lubię mu depnąć, więc nie ma lekko. Pojawiają się częste kickdowny, jazda z dużymi prędkościami i regularne wykorzystywanie potencjału 2-litrowego TSI. Jednocześnie widać tutaj sporą świadomość techniczną. Jak podkreśla Mateusz, nigdy nie obciąża zimnego silnika, a po dynamicznej jeździe pozostawia jednostkę jeszcze przez chwilę na biegu jałowym, aby schłodzić turbosprężarkę. Interesujące są również obserwacje temperatur oleju. Najwyższa zanotowana wartość wynosiła 113 stopni Celsjusza i pojawiła się dwukrotnie, raz podczas jazdy w upalny dzień po zakorkowanej Warszawie, a drugi raz podczas bardzo dynamicznej jazdy po niemieckiej autostradzie, kiedy samochód osiągnął prędkość maksymalną. W trakcie eksploatacji pojawiło się jeszcze kilka dodatkowych elementów. Do paliwa trafił dodatkowy środek, a w styczniu konieczna była niewielka dolewka około 200 ml oleju. Najciekawszy jest jednak sam kontekst techniczny. Mamy nowoczesny silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką i stosunkowo wysokim obciążeniem termicznym. Do tego olej w klasie 0W40, płukanka przed wymianą, dodatek do oleju oraz końcówkę interwału przepracowaną już po modyfikacji programu. To wszystko sprawia, że mamy bardzo złożoną próbkę do analizy oraz sporo pytań, na które odpowiedzi postaramy się poszukać w wynikach badań. Sprawdźmy więc, jak poradził sobie Mobil One 0W40 w takim Passacie. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie,
Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych API od 1 do 5 należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 79,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. Porównujemy wynik do deklaracji producenta. Różnice nie przekraczają 2%, bardzo ładna zgodność, wskaźnik lepkości praktycznie idealne pokrycie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 71,1 w 40 stopniach oraz 12,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. W przypadku oleju przepracowanego obserwujemy spadek lepkości około 9 do 11% w zależności od temperatury pomiaru. To już zmiana zauważalna, ale nadal mieszcząca się w granicach normalnej eksploatacji. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięcioprocentowym rozrzedzeniu, które mogłoby sugerować poważny problem z paliwem lub gwałtowną degradację oleju.
Należy jednak pamiętać, że próbka referencyjna nie zawiera dodatku Ceratek, który był obecny w oleju pracującym w silniku. Z wcześniejszych badań realizowanych na kanale R2D wynika, że dodatek ten może podnosić lepkość oleju około 2 do 4%. Oznacza to, że rzeczywisty punkt startowy był prawdopodobnie nieco wyższy niż wskazują pomiary świeżego mobila, a faktyczna skala spadku lepkości podczas eksploatacji mogła być większa od wyliczonych 9 do 11%. Na tym etapie warto podkreślić również to, że wskaźnik lepkości pozostał praktycznie bez zmian. To sugeruje, że mimo zauważalnego spadku lepkości, sam olej zachował swoją charakterystykę lepkościowo-temperaturową i nie widać tutaj oznak gwałtownej degradacji. Ogólną ocenę tego obszaru można więc uznać za dobrą i w pełni akceptowalną dla takiej eksploatacji. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 5, 4, 3 oraz 4. Komentarz: wysoka ilość pozostałości spalania, a stan oleju jest pogorszony względem przebiegu, nieznacznie podwyższona zawartość paliwa. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Bibuła numer 1. Bibuła numer 2. Bibuła numer 3. Oraz zdjęcia zrobione w świetle UV. Test bibułowy nie wskazuje na obecność niepokojących ilości zanieczyszczeń. Strefy są dobrze wykształcone i pozostają czytelne, co sugeruje zachowaną zdolność oleju do rozpraszania zanieczyszczeń. Widoczne są pewne poszarpania na granicy stref oraz oznaki zużycia pakietu dodatków, jednak trudno uznać ten obraz za alarmujący. Ogólnie jest to wynik typowy dla oleju wyraźnie zużytego, ale nadal zachowującego podstawowe właściwości użytkowe. Zachęcam również do samodzielnej analizy zdjęć i porównywania ich z wynikami prezentowanymi w poprzednich odcinkach. Opcja obserwacji w świetle UV została wprowadzona dopiero kilka odcinków temu, dlatego każda merytoryczna uwaga i każda próba wychwycenia podobieństw lub różnic może być cenna. Im więcej wspólnych obserwacji i konstruktywnej dyskusji w komentarzach, tym trafniejsze mogą być nasze przyszłe wnioski. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Widmo FTIR nie wykazuje istotnych anomalii. Co ważne, z wcześniejszych badań wiadomo, że zastosowany dodatek Ceratek nie powoduje znaczących zmian w obrazie widma, dlatego obserwowane różnice można wiązać przede wszystkim z naturalnymi procesami zachodzącymi podczas eksploatacji oleju. Najbardziej widoczne są podwyższone poziomy nitrooksydacji, co dobrze koresponduje z charakterem użytkowania pojazdu oraz wysokimi obciążeniami termicznymi występującymi okresowo po modyfikacji silnika. Na uwagę zwraca również wyraźny sygnał w okolicach 1100. W klasycznej interpretacji obszar ten często bywa kojarzony z obecnością glikolu, jednak w tym przypadku trudno znaleźć jednoznaczne potwierdzenie takiej hipotezy. Silnik nie wykazuje objawów typowych dla przedostawania się płynu chłodzącego do oleju, a sam obraz widma nie wskazuje na rozwiniętą awarię tego typu.
Nie można wykluczyć, że obserwowany sygnał jest związany z produktami degradacji dodatków uszlachetniających, pozostałościami po zastosowanej płukance lub dodatku do paliwa. Jednak trudno o jednoznaczne wskazanie w oparciu o samo widmo. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, szczególnie osoby, które wykonywały podobne badania olejów po płukankach, dodatkach do paliwa lub w silnikach EA888. Im więcej przypadków porównawczych uda się zebrać, tym łatwiej będzie ocenić, czy jest to charakterystyczna cecha eksploatacyjna, czy sygnał wskazujący na konkretny proces zachodzący w oleju. Sumaryczny wskaźnik SM osiągnął poziom około 85%, co sugeruje, że wymiana została wykonana jeszcze z pewnym zapasem. W przeprowadzonych badaniach nie obserwujemy sygnałów wskazujących na nadmierną degradację oleju, ani procesy, które mogłyby budzić większe zastrzeżenia. Pomimo dynamicznej eksploatacji oraz końcowego etapu pracy po modyfikacji silnika, olej zachował parametry na poziomie typowym dla prawidłowego przepracowanego środka smarnego. Oczywiście ocena dotyczy wyłącznie zakresu wykonanych badań, jednak na ich podstawie można stwierdzić, że interwał wymiany został dobrany rozsądnie i zakończony z delikatnym wręcz zapasem. Poddaję temat pod dyskusję, na co Wy zwróciliście uwagę. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!